wieczór. Dzisiaj zajmiemy się kolejnym tematem z cyklu AI versus automatyzacja testowania. Idziemy w górę, będziemy porządkować kod, będziemy tak naprawdę tworzyć ten kod przy pomocy ChatGPT i porządkować. Zobaczmy, czy ChatGPT coś zrobi sensownego, czy nic sensownego nie zrobi. Będziemy pracowali na tej stronie co zawsze, tak żebyście mogli porównać pomiędzy live'ami kawałki kodu i tego, jak ChatGPT się zachowuje. Dodatkowo, to już może pokażę w takim razie. OK, czyli to będzie strona 3 przyciski. Dzisiaj wygenerowało się troszeczkę inne ćwiczenie. Trzeba nacisnąć B1, B2, B2, potem Check Solution. Mam nadzieję, że jest to Wam znane. Jeżeli nie znane, no to możecie wejść na stronę AntyCAPTCHA i spróbować zautomatyzować. Będę refaktorował kod tak zwany spaghetti, czyli kod taki, który jest nagrany, albo taki, który jest napisany z ręki, tak linijka po linijce, kliknij tu, kliknij tam, do Page Object Model. Zobaczymy, jak daleko nam się uda dojść. Zacznę od tego momentu, w którym, tego kawałka kodu, który wykorzystywałem tak naprawdę tydzień temu w live'ie poświęconemu temu, czy ChatGPT pozwala automatyzować, czy nie. Przejdę do ChatGPT i wrzucę w zasadzie ten sam prompt, który miałem tydzień temu. Jedna tylko uwaga, tydzień temu wyszło nam, że dużo skuteczniej ChatGPT działa, jeżeli rozmawia się z nim po angielsku. Wobec tego zacznę teraz rozmawiać po angielsku. Ctrl-C, Ctrl-V, tak żeby tego całego długiego prompta nie pisać. Prompt jest prosty. Prepare test automation script using Python and Playwright, executing following steps on the page. I tutaj jako stronę podaję stronę AntyCAPTCHA, tak, dokładnie z tym seedem, tak, 5B204 i kroki B1, B2, B2, Check Solution. Dorzuciłem tutaj też jeszcze sprawdzenie, czego nie robiłem tydzień temu, ale nie ma dobrego testu bez tak naprawdę sprawdzeń, bez punktów weryfikacyjnych, więc dorzuciłem jeszcze tutaj ostatni krok, check if there is a text, OK, good answer on the page. Zobaczymy, co ChatGPT z tym zrobi. Tu mi się coś nadmiarowo skopiowało. No i ruszamy. Nie napisałem, że jestem doświadczonym automatykiem testów z ponad 20-letnim doświadczeniem automatyzacji, że znam Playwrighta i że nie potrzebuję tych wszystkich opisów i didaskaliów, więc je dostaję. OK. Niech będzie. I zobaczymy, co tutaj dostaliśmy. Dobrze, dostaliśmy na początek instalację. Oba kroki instalacji, dlatego że pierwszy krok to dla tych, co nie znają Playwrighta, pip install Playwright instaluje Playwrighta w Pythonie jako pakiet pythonowy, a później jeszcze trzeba doinstalować Playwrighta. Ten drugi krok, Playwright install, dociąga wszystkie drivery, tak, do Chroma, do Edge'a, tam do wszystkie, które są potrzebne. To trochę długo trwa, więc ja to już mam zrobione, więc jak będę uruchamiał te skrypty, to już tych kroków nie będę wykonywał, ale zobaczmy, co ciekawego jest w skrypcie. W skrypcie mamy Playwright Sync API, OK, jest OK, tutaj mamy Launch Chromium, dobrze, będziemy Chroma uruchamiali, niech będzie. Później mamy nowy kontekst, nowa strona, tutaj mamy cały link, tak, ten 5B204, nawet link się zgadza. Zaraz tu, co jeszcze dalej mamy? Aha. OK. O, przesunie. Dobrze. Czyli mamy naciśnięcie tekst równa się B1, tekst równa się B2, tekst równa się B2. Wygląda na dobre lokatory playwrightowe, zaraz zobaczymy. Potem mamy click text check solution. OK.
no i później wyciągnięcie tekstu, no tak, z pola tekstowego, które ma OK, good answer. No nic tutaj lepszego nie znalazł. No dobrze. I sprawdzenie, czy rzeczywiście ten kod jest. To w miarę spełnia warunki, które chciałem mieć. Chociaż, nie, no dobra, spełnia, bo jeżeli tutaj OK, good answer się nie pojawi, to ten lokator nie będzie występował na stronie, wobec tego dostanę błąd, że nie ma tekstu OK, good answer. No i potem zamknięcie przycisku, zamknięcie przeglądarki. No dobrze, to zobaczmy, czy ten kod zadziała. Copy code, przejdźmy do PyCharma, to pozamykam moje poprzednie próby, żeby nie kusiły. Dobrze, weźmy nowy PyTest file i no, niech się nazywa live.py. Dobrze, ok, live.py, Ctrl-C, Ctrl-V. Mam tutaj cały ten kod, który jest potrzebny. No i spróbujemy uruchomić. W takim razie zobaczymy, czy się uda. To tak na początek, tutaj już też moje poprzednie próby wykasujemy i uruchamiamy. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania czy komentarze, to bardzo zapraszam. Będę starał się na nie na bieżąco odpowiadać. Chcę uruchomić live.py. Live.py. No i dobra, i zobaczymy, co się stanie. Jest, pojawiła się przeglądarka. Coś się zadziało. Dobrze, przewinijmy tutaj. Nie, nic się nie dzieje. No to poczekamy chwilę. W takim razie no wydaje się, że kod powinien działać. O, nie działa. Jest timeout. Zobaczymy, co nie działa. Aha, nie ma OK, good answer, tak? Czyli tak jakby wykonał wszystkie kroki, ale jednocześnie, tutaj zaczyna się, ale jednocześnie ich nie wykonał. Dobra, nie będę tego troubleshootował w tej chwili. Zobaczymy. Teoretycznie powinno działać, może coś tutaj za szybko się zadziało. Nie o tym jest live, nie o troubleshootowaniu. Zobaczymy, jak zadziała refactoring. Jak starczy nam czasu, to wrócimy i będziemy troubleshootować. Bo tak na pierwszy rzut oka skrypt działa, może coś trzeba drobnego poprawić. Dobrze, no to trzeba teraz poprosić ChatGPT o to, żeby zrefaktorował kod do PageObject Model. Refactor to PageObject Model. Tak, PageObject Model powinien nam podzielić skrypt na dwie części. Jedna część, która zajmuje się tylko i wyłącznie klikaniem, ma lokatory, ma operacje na interfejsie użytkownika, no i drugą część, która ma logikę skryptu. Zobaczmy, czy coś takiego. No tak, tutaj rzeczywiście potrzebujemy klasę PageObjectu, no i potrzebujemy użycie tego PageObjectu w głównym skrypcie, który ma kroki. Zobaczmy. No, wygląda generalnie dobrze. Tutaj mamy exercise page, tak, stronę z obiekt, klasę PageObjectu, która ma init, która przechwytuje obiekt Playwrighta. Tutaj mamy wejście na stronę w module, czy w funkcji open, potem mamy click button. Click button, zobaczcie, jest jeszcze ładniej napisany, powiedzmy, że ładniej, ja to akurat bym tego tak nie napisał,
ale mamy self, button text i tutaj mamy tak, że podajemy button text i klikniemy albo button 1, albo button 2. Okay? Ja szczerze mówiąc, jakbym sam pisał, to bym napisał oddzielnie metodę, która klika w button 1, oddzielnie metodę w button 2, dlatego żeby mieć osobne metody, które działają na kontrolkach. O, i na końcu get result text, tak, czyli wyciągnięcie tekstu. Czyli cała interakcja, jak widzicie, z Playwrightem, z przeglądarką, jest w osobnej klasie pod tytułem exercise page. Nawet nazwa jest ładna. No i kroki testu zmieniły nam się na page open, tak, i tutaj mamy samą logikę testu. Co prawda ten click button to są kroki bardzo niskopoziomowe. Jak będziecie pisali page object model i klasy page objectów, no to lepiej napisać takie bardziej biznesowe, czyli zaloguj się, wyślij maila, wyślij przelew, tego typu metody page objectów. Tutaj mamy bardzo prosty test, więc jakbyśmy zaczęli to jeszcze agregować w naciskanie przycisków, a potem sprawdzanie w drugim kroku, no to już byłoby zbyt skomasowane, zbyt za proste testy, żeby tutaj bardzo zaawansowane page objecty pisać. No dobrze, no to zobaczmy, czy to nam zadziała. Tutaj copy code. Przejdę z to. Okay, utworzę nowy Python file, będzie live 2. Live 2. OK. Dobrze. Jest, dobra, jest. Zobaczmy, czy lepiej zadziała, czy gorzej zadziała. Dobrze, live 2. Uruchomione było. Zobaczymy, czy coś tu się naciskało. Nie, tu też nic nie działa. No jest jakiś problem z tym skryptem. Prawdopodobnie za szybko włącza się klikanie w Playwrightie, strona się za wolno otwiera. No to możemy spróbować zwolnić. Zobaczymy, czy ChatGPT sobie poradzi. Dobra, zostawmy to, bo to sobie już pewnie i tak nie zadziała. Tak, się musi stemotować. No dobra. Please make script slower. Zobaczymy. Dobrze, tu się nie dzieje. Widzicie, co robi ChatGPT? Dopisuje weighty. Dobra, zostawmy go na razie w ten sposób. Te weighty w ogóle są złe. Te weighty, one też są złe. Też są złe. Nie są jeszcze najgorsze, bo najgorsze to by były weighty sleep albo thread sleep, które by czekały na twardo i by zawieszały Pythona. Tutaj jest wait for timeout, funkcja playwrightowa. Raczej nie używajcie tego w domu. Dobrze, no to spróbujmy live 3 zrobić i zobaczyć, czy moje podejrzenie było poprawne. Dobra, mamy live 3. Dobrze, z timeoutami. Jeszcze, dobra. Ja bym jeszcze dorzucił timeouta jednego tutaj. Dobra, to będzie trochę nieuczciwe, ale trudno. No dobra. Python live 3. I zobaczmy. Nie, czyli tutaj widać, że nie działa. Dobra, nie będę tego diagnozował, dlaczego nie działa. To zostawię Wam jako pracę domową.
poczekam tylko, aż się stimeoutuje, pokażę inne sposoby tego, jak można refaktorować. Dlatego, że ten skrypt, który tutaj ja teraz mam i który działa, to był skrypt napisany przez ChatGPT. Zwykle nie będziecie mieli skryptów napisanych przez ChatGPT, zwykle będziecie mieli swoje własne skrypty, które napisaliście i będziecie chcieli je optymalizować czy refaktorować. Dobra, coś się tutaj stimeoutowało. Ja mam skrypt, który co prawda nie napisałem sam, bo ja jestem generalnie leniwy, ale nagrałem go w CodeGenie. O, tutaj ten skrypt jest wprost Ctrl-C, Ctrl-V skopiowany bez niczego, bez żadnej zmiany z CodeGena do PyCharma. Zobaczmy, czy ten skrypt działa. Może ten też nie działa. I będziemy go potem refaktorować. Python. Co to jest? Playwright CodeGen P. No, zobaczmy. No, wydaje się, że zadziałał, tak, bo nie wyrzucił żadnego błędu. Co prawda działał bardzo szybko, no bo otworzył stronę, potem przeklikał i zamknął. Dobra, nie będziemy już go zwalniać. Widać, że błędu przynajmniej nie rzucił. Tutaj mamy inne lokatory. Tak jak zobaczcie, mamy lokatory ala CSS-owe. No dobra, niech takie będą w takim razie. I będziemy go refaktorować. No to wracam do ChatGPT. Skorzystam z tego, że mogę załączać pliki. Załączę plik do refaktorowania. Tutaj mam Playwright CodeGen. OK, niech on się gra. I dam tego samego prompta. Refactor this script to page object model. I zobaczymy, czy to zrobi. No, ChatGPT, jak dostaje plik, to tworzy sobie własny kawałek Pythona. Ten Python analizuje plik. Widać, że Page Object Model zakumał. To już wiemy. Tak, co ma zrobić, robi. Pięknie. No i jakiś kod. OK, już pierwsza rzecz, która mi się odrobinę nie podoba, to jest ten kawałek, czyli since the script is long, I'll demonstrate the process with simplified version, czyli prawdopodobnie nie da nam całego skryptu, tylko da nam jakiś kawałek skryptu, pokaże, jak to się robi. No, zobaczmy. Chociaż jak dla mnie ten skrypt nie jest jakoś specjalnie długi. No, ale ChatGPT uważa, że ten skrypt jest długi. No, trochę schodzi się z analizą. No dobrze. No, coś mu nie wyszło. No, jak widać, nie bardzo. Nie wiem, czy jest przeciążony, czy... Coś mu nie bardzo idzie. No dobra, tak mu nie bardzo idzie. No to spróbujemy troszeczkę inaczej. W takim razie spróbujemy mu podać kawałek kodu do zrefaktorowania w prompcie. Zobaczymy, czy to coś zmieni. No dobra, damy please, niech będzie. Dobrze. I skopiujemy Ctrl-C, Ctrl-V i zobaczymy, co teraz zrobi.
No tak, już teorię nam cały czas podaje. 5. raz czytamy tę teorię, no ale trudno. No i zobaczcie, teraz jak wrzuciłem kod do prompta, no to zachowuje się dużo lepiej. Tak, widać mechanizm wczytywania plików, który wymaga tego, żeby ChatGPT napisał sobie sam skrypt w Pythonie, który analizuje ten podany plik, no to tutaj dla kodu nie za bardzo działa. Dużo lepiej to działa, jeżeli podamy kawałek kodu od razu w prompcie, on wtedy ma wszystko w kontekście, ma w prompcie, już więcej nie musi robić, nie musi nic z tym robić, tylko analizuje, no tam powiedzmy to, co robi ChatGPT, to jest swoją drogą chyba nawet wielka tajemnica, nikt nie potrafi wytłumaczyć, coś tam robi po swojemu, no i wyrzuca, jak widzicie, dobry tutaj, no, podobny kawałek kodu do tego, który wykonywał wcześniej, który dał wcześniej. Tak jak widzicie, w sumie prawie już kończę, bo dwa wnioski. Tak? Jeden wniosek jest taki, że ChatGPT umie analizować kod, czy może być wykorzystywany do analizowania kodu i do tworzenia modeli PageObjectów. Drugi wniosek jest taki, że dużo lepiej mu ten kod podać w prompcie, niech on sobie wrzuci i ma go w kontekście, niż w pliku i wtedy ten kod będzie tak naprawdę nie obrabiany wprost przez mechanizmy wewnętrzne ChatGPT, tylko ChatGPT będzie tworzył kod, który będzie obrabiał ten kod, czyli taki kod obrabiający kod działa dużo gorzej niż ten kod, który wrzucamy do prompta. Ja próbowałem wcześniej wrzucić plik, zadziałało mi trochę lepiej, to wam może pokażę, tylko to był ten z plikiem, tak, to był ten, a nie, przepraszam, to będzie za chwilę, ten. O, tutaj wrzuciłem mu, jeszcze nie ten, dobra, ok. O, tak, wrzuciłem mu ten Playwright CodeGen, dokładnie ten sam, który próbowałem, zadziałał odrobinę lepiej, czyli pokazał przykłady, tak, dał nawet przycisk, baton B1 i pokazał, jak go użyć. Tak, ten, którego ja teraz używałem, to był ten. Tak, o, ten tutaj gdzieś się po drodze zawiesił, no i wziął tylko otwarcie strony i użył tego otwarcia strony. Trochę mniej zrobił. Niemniej jednak ten poprzedni nie dał się przekonać. Nawet jeżeli kazałem mu przetłumaczyć cały skrypt, to nie. Powtórzył to rozwiązanie, nie dał pełnego rozwiązania. Mówiliśmy tydzień temu, że po polsku ChatGPT działa dużo gorzej niż po angielsku, jak się prompty pisze, więc tak się zastanawiałem w imię dobrze pojętego lenistwa, czy można zrobić taki podwójny skok, czyli napisać prompt po polsku, kazać przetłumaczyć na angielski i potem wykonać. Czy to już jest za trudne, czy to jest, no czy ChatGPT będzie w stanie to wykonać. No to zobaczmy. Otwieram nową konwersację. Wezmę napisany prompt, żeby go nie przepisywać. I to już będzie ostatnie ćwiczenie, które pokażę. Także jeżeli macie pytania czy komentarze, to zapraszam, bo nie widzę dzisiaj komentarzy. No dobrze. Czyli co tu jest? Zobaczcie. Przetłumacz na angielski poniższy tekst i wykonaj go jako prompt. Tutaj dałem dwukropek, żeby było oddzielenie tego pierwszego promptu od drugiego. No i ten drugi prompt to przygotuj skrypt testów automatycznych Python i ten, od którego zacząłem dzisiejszego live'a. Tak, potem naciśnij przycisk B1, B2, check solution, sprawdź, czy na stronie występuje tekst OK, good answer. Zobaczymy, jak sobie ChatGPT z tym poradzi. No dobrze, przeszedł na angielski, przetłumaczył. OK. No i teraz tworzy skrypt, tak, bazując na tym prompcie. Czyli widzicie, można wykonać, no zobaczymy jeszcze, o, coś robi. Wydaje się,
tak, że można dawać prompty dwukrokowe, czyli przetłumacz, a to, co przetłumaczysz, niech stanie się promptem po angielsku i niech zostanie wykonane. Trzymam kciuki za czata GPT, zobaczymy, czy mu się uda, czy mu się nie uda. O, coś mu się nie udało. No biedak, rzeczywiście próbował od razu wykonać ten skrypt. Tak, no niestety Playwrighta nie ma na środowisku, ale jako erzac, tak, da mi skrypt, a co, żebym sam sobie wykonał. OK. No, tak, no widzicie. No i dostałem też wskazówki. No to już, żeby domknąć do końca całość przetwarzania, to poproszę go, żeby zrefaktorował ten skrypt do PageObjectModel. Zobaczymy. Dobra, następna zmyła, zobaczymy. Tak, no czasami się zdarza, jak widzicie, że on potrzebuje ode mnie feedbacku. Dobra, niech sobie dokończy. I pyta się, co bardziej miałem na myśli. Dobrze, mam odpowiedź lewą. Page Object Class, Response 1, Response 2. Bardziej mi się podoba Response 2. OK, on staje się głównym responsem. Tak jest. Mam do obu dostęp, tutaj mogę się przeklikać. Ta odpowiedź mnie bardziej satysfakcjonuje. Co tutaj mamy? No to zobaczcie, kolejne generowanie i znowu zmiana stylu. Nie znowu, zmiana stylu, gdzie zrobił jeszcze trochę inaczej. Zrobił tak, że dał lokatory w stałych, no, powiedzmy, że w stałych, tak, w atrybutach tej klasy PageObject, a tutaj już wykorzystywał te lokatory. Czy to jest ładniej? No akurat szczerze mówiąc, ja nie jestem osobiście zwolennikiem takiego pisania, dlatego że te lokatory, jak się przyjrzycie, one są wykorzystywane tak naprawdę raz, tak, bo tutaj mamy save URL, no i tutaj mamy URL, tak, mamy button B1, mamy button B1, button B2, więc tak naprawdę nie mamy tutaj żadnej redundancji, więc nie ma powodu, żeby te stałe stringowe wyciągać. Jedyne, co zyskujemy, to odrobinę czytelności, tak na dobrą sprawę, chociaż też jak dla mnie to jest wątpliwe, dlatego że gdybyśmy mieli tutaj wpisanego URL-a, tak, to tak naprawdę jakbyśmy debugowali, to byśmy przeszli tutaj i nie musieli już dalej po kodzie szukać tego URL-a, bo byśmy go mieli wprost w metodzie. A jeżeli mamy tak napisane, w takim stylu jak tutaj widzicie, to musimy jeszcze wykonać skok myślowy w górę do inita, żeby przeczytać, jaki jest ten lokator, tak, akurat URL w tym wypadku. Więc ja osobiście robię tak, że lokatory mam w metodach PageObjectów, ale widziałem różne style kodowania, widziałem też właśnie taki styl jak tutaj. OK, no to nauczyliśmy się czegoś nowego. I już na sam koniec jeszcze jedna zmiana, dlatego że ten skrypt, który tutaj jest, on wykorzystuje Playwrighta i testrunnera też Playwrighta, a ja w swoich projektach zwykle mam tak, że mam PyTesta, więc jeszcze na koniec już każę mu przepisać ten skrypt do PyTesta. Dobra, powiedzmy. No i zobaczmy. No, dostał import PyTest, który nie jest specjalnie potrzebny, tak swoją drogą. Dostałem instrukcję, żeby doinstalować PyTesta i PyTest Playwright, OK, żeby miał połączenie. I co się zmieniło?
No, widzę, że wspina się na wyżyny coraz bardziej. Zmieniły się dwie rzeczy, to już pokazuję. Pierwsza rzecz to nazwa metody zaczyna się od test. Zobaczę w tym wyższym. Nie, w tym wyższym było po prostu run, tak? I tutaj było run playwright. Tutaj nazwa metody zaczyna się od test, dlatego że PyTest działa w ten sposób, że wykonuje te klasy i te metody w klasach, które zaczynają się od test, także plus dla czata GPT. No i tutaj jeszcze dorzucił parametr page, tak, czyli parametryzowaliśmy tego URL-a. Zaraz zobaczymy, czy to... Dobra, już nie będę dociekał. Moim zdaniem to nie do końca jest dobrze. Wrzucę w komentarzu link do tej ostatniej konwersacji, albo jeżeli chcecie, no to do tych pozostałych konwersacji też mogę wrzucić, także będziecie mogli sobie prześledzić, co ChatGPT wypisywał, co ja do niego pisałem, co on mi oddawał. Myślę, że to też będzie ciekawe i będzie pomocne. Tyle merytorycznie ode mnie na dzisiaj. Jak zwykle na koniec live'a zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Jest tam coraz więcej rzeczy związanych z testami, nie tylko z automatyzacją i nie tylko z AI-em, ale też ogólnie na temat testowania, co to jest, projektowania testów. Także zapraszam, jeżeli kogoś interesują te tematy. I kolejna rzecz to zapraszam na moje szkolenie, szkolenie prowadzone przeze mnie, od 6 do 8 marca, inżynier automatyzacji testów. Nie będziemy tam mówili, co prawda, o sztucznej inteligencji, chociaż może będziemy, jeżeli mnie sprowokujecie pytaniami, ale generalnie będzie to przygotowanie do certyfikatu na inżyniera automatyzacji testów, a w temacie sztucznej inteligencji to zapraszam na 13 marca na szkolenie Janka Kwapińskiego, który pokazuje, jak używać czata GPT w testowaniu. Tak, całodniowe szkolenie, nie tylko w automatyzacji testów, znaczy przede wszystkim nie w automatyzacji testów, ale w różnych innych elementach czynnościach związanych z testowaniem. Także dziękuję za dzisiaj. Zobaczymy, czy spotkamy się za tydzień, dlatego że za tydzień mam urlop, więc może do zobaczenia za 2 tygodnie.